Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chcesz wesprzeć naszą pracę, możesz to zrobić poprzez serwis Patronite. Link w opisie. Ósma 30 rano. Wychodzimy. Powiem wam, że to był dla nas bardzo ciężki poranek. Wstaliśmy o 7, a jak być może wiecie, tego typu godziny nie są dla nas idealne. Pomóż. Dobra, poszło. Idziemy nad jezioro. Podobno piękne. Tylko musimy tam jakoś jeszcze w normalny sposób dotrzeć, bo w sumie mamy do przejścia ile? 15 km w jedną stronę. Więc będziemy próbowali dostać się tam albo o własnych siłach, albo jakoś stopem podjechać. Pasiva. No dobra, dojechaliśmy tutaj do wejścia już bezpośrednio na szlak. Zapłaciliśmy tam panu taką opłatę wjazdową na teren parku. On sobie ją wziął. Każdy wchodząc przez szlaban musi zapłacić jakieś 800 zł. Tak, jakieś 7-8 zł, tak? A jako że pan jest tutaj tym takim przy szlabanie on stoi, tak? No. Tym strażnikiem, no to jemu zapłaciliśmy i on jest zadowolony, my zadowoleni. Nie kłóćcie się. Ej, nельзя. Nasi koledzy chcą się pokłócić, ale Farunia ich uspokoiła, nie? Plan jest generalnie taki, że teraz idziemy na podobno jedno z najpiękniejszych jezior Kazachstanu. Pewnie miejscowi nawet powiedzieliby, że najpiękniejsze jeziora na świecie, ale to już mniejsza o szczegóły. A potem chcielibyśmy jeszcze pojechać na drugie, równie piękne albo nawet piękniejsze jezioro, ale nie wiemy, czy czasowo się z tym wyrobimy. Bo tu masz 3 jeziora, nie? Jedną stronę od tego niżniego, jakby od tego dolnego, jak idziesz do średniego, to tak? 4 godziny jedną stronę trzeba iść przez górę. No co ty, 4? A 4 tam i 4 z powrotem. A jeśli jest trzecie, nie? Drugi, trzecie jest większy, pierwszy jest najmniejszy. O kurde. Tak powiedział mi, nie wiem. Może specjalnie trochę nakręcał, żebyśmy tutaj, wiesz, te usługi u nie wzięli, nie? No. Bo w internecie nie mogłam przeczytać dojść do informacji, ile jest jednego na drugi, jakby. No nie wiem, zobaczymy. Czy czasowo się ze wszystkim ogarniemy dzisiaj? Nie wiem. Jutro planujemy stąd już wyjeżdżać, bo mamy bardzo, jak już wczoraj wam wspominaliśmy, mamy bardzo tak na styk gotówki. Po prostu nie mamy pieniędzy, żeby więcej tutaj zostać, a nie ma gdzie wypłacić tych pieniędzy. Kartą nigdzie nie można płacić, więc rozumiecie. Więc chcielibyśmy dzisiaj wszystko ogarnąć w miarę możliwości, ale zobaczymy, jak to pójdzie. No dobra, będziemy próbować tam dojść. Niecałe 3 godziny w jedną stronę. Wydaje mi się, że powinno być trochę szybciej. Co to? Karakum. Czyli? Ich takie popularne cukierki. Jak oceniasz od 1 do 10? 5 na 10. 5 na 10? Kiedyś było smacznie. Serio ci mówię, popsuł się smak u nich. No co ty? Jak dla mnie 8 na 10. Ty jesteś niewybredny kotek. Nie, naprawdę nie, tak on smaczne. coś wybiera, to nie ufajcie mu. Wszystko podwyższa zawsze. Nie mów tak do mnie. A ja zawsze mówię prawdę. Bo cię zrzucę z przepaści. Widzieliście kiedyś uzbeczkę lecącą z przepaści? A widzieliście kiedyś Polaka topiącego się w tym? I utopiącego się, który już utopił? Nie chcesz, to ja zjem. 3 razy ci proponowałam. A jeszcze mam coś. Jesteś taka, wiesz co, naprawdę nieblegadarna. Raczki, to ja lubię. Smaczne to jest. To jest twarde, ale kiedyś było sery mówię. Pies przewodnik. Ej, to się nie myl trochę, nie kupasz się. Teraz trzeba iść tam, gdzie pies przewodnik pokazuje, czy tam, gdzie intuicja nam podpowiada? Pies raz tam pobiegł, raz tam, więc chyba jednak tu zdecydował, tam idziemy. Dobra, zdecydowaliśmy się iść na lewo,
Ale nie ma to nic wspólnego z naszymi poglądami politycznymi. A może ma coś wspólnego? Słuchajcie, ja znalazłam taką roślinę, która się nazywa Jusai. Ogólnie to niby przyszło od Ujgurów, tak się mówi, do Kazachstanu i ogólnie do Chin, do Uzbekistanu też, to Ujgury, jakby od ich kuchni to idzie. I to jest bardzo smaczne, naprawdę. Ja z tego lubię robić takie uszka, jakieś takie hanu, manty, chleb taki na patelnię. Bardzo smaczne to jest, jajkiem przesmażonym jeszcze. Może w domu zrobimy, ja wam powiem, że właśnie w górach znalazłam to. A to jest dziki, nie? O to chodzi, że to jest dziki, o tam rośnie takie cebulki oni mają. I to jest wieloletnie, jak raz już urośnie, to będzie zawsze rosło, dopóki cebulka się nie urwie. I takim pachnie fajnym. Takim niby z zieloną cebulką taką, czyli szczypiorkiem, ale nie do końca. Pokaż. Tak to wygląda. Jak trawa to wiem wygląda, ale jak rośnie inaczej to wygląda. Takie długie mają te jakby. Kotek zaczął po rosyjsku tu lepiej mówić w ogóle. Chwalisz mnie? No, chwalim cię. W autobusie w ogóle czekała, bo sobie idziemy, ja usiadłam i do kotka zagadał jakiś taki chłopak, co pracuje na Glovo, bo oni tu mają Glovo też, na dostawę jedzenia. I mówi, co, tak nagrywasz tą sztuką, mówi, tą rzeczą i lepiej nagrywasz i coś zagada do niego i gadaje. Cały czas kotek mówi, dobrze, nie, jakby dobrze dogaduje się, mówi dobre słowo, końcówki nawet dobrze wymawia. Nie zjada jak większość Polaków końcówki. I potem ten chłop do niego mówi, u ciebie очень хороший русский. I w ten moment kotek, извините, ja nie poнял. Ja zaczęłam się śmiać z tego, bo cały czas rozumiał, jak pochwalił, że zna dobrze rosyjski, że ma rosyjski dobrze jak na Polaka, to kotek nie zrozumiał. A ten chłopak potem mu bardziej wyjaśnił, mówi, że masz wymowę, dobre произношение, a kotek w ogóle już to nie rozumie, nie? Ale załamałem. Śmieszne, no. Wszystko, na każdy temat się dogadałaś, ale jak ci pochwalił, to już nie. Nieprzyzwyczajony jestem do chwalenia. No dobra, ale tymczasem mamy problem chyba. Jaki? Tu masz drogę. Aha. Dobra, ten znak tutaj pokazuje, jakbyśmy mieli pójść przez ten. Przez jezioro. Przez jezioro, no. Przez rzekę. O, 6,5 pokazuje przez rzekę. O Boże, bardzo zimna woda. Odpoczniemy sobie. Butelkę, co trzeba z nią zrobić? Wyrzucić do rzeki. Mamy tak, wodę, mamy mokre chusteczki, mamy jedno takie ciasteczko z morello, mamy po jednej kanapce, mamy jeszcze pierniki i Mandarynki, jabłko. Teraz pozwólcie, że się posilimy. Teraz skończyliśmy postój i mijał nas jeden chłopak, który nas wcześniej wyprzedził. Wracał właśnie z powrotem, bo go kleszcze zaatakowały. Normalnie, nie wiem, 2-3 kleszcze na nim widzieliśmy. Dobra, udało się. Jak tam? Jeszcze 2 kilometry przede mną. W górkę cały czas idzie. A jakbyś to porównała do początku? Trudno. Tak? Początek był przecież trochę łatwiejszy. Jak obstawiasz, dojdziesz czy nie? Raczej do Adali już nie wrócę. Kiedyś dostałaś taką kulę śniegu? No nie raz. Wiesz co? Wiesz, że ja cię też mogę rzucić? Dobrze idziemy? Chyba tak, nie? Tylko tak? A inną drogę widzisz? No tam jeszcze było obejść, bo jesteś niemiły dla mnie.
Wiesz? A ty jesteś miła? Ja tak, tylko śnieg cię wrzucił, ale to był żart. Kupię żart. O, to zostało chyba 112 metrów do tamtego. Czy 612, chodź zobaczymy. Czekaj, rastenie do озера Колсай. Колсай to i to Колсай, prawda? Chodźmy, ja nie widzę, bo to jest dziury. A my się tu strzelali? Nie. Odległość do tego jeziora Колсай 112 metrów. Serio? 612 jest do следующего No kurde, dziura jest, nie widzę. Dobra, do następnego, a teraz do jeziora Колсай. Aha, dziękuję bardzo. 2 jest wydrapany, jest 2112, a nie 112. Serio? Nie wiem, zaraz sprawdzimy na mapie. No zobacz, tam 2 było, widać to? Trzymaj. Widzicie? O, to widać, że 2 była. I oni tu zadrapali, teraz to wygląda jak 112, a naprawdę jest 2112. Pokazuje, że kilometr. Kilometr? To ile? Ta tablica gdzie indziej powinna stać chyba, wiesz? Może. O, tu jest siedzenie. Możemy posiedzieć. Napić się wody. Opa, opa. Ameryka, Europa. No, teraz trzeba przyznać, że poziom trudności poszedł znacznie do góry. Idziemy w zasadzie pionowo do góry. O, ja nie chcę na razie myśleć, jak będziemy stąd schodzić. Ja też. Tutaj jest nieprzyjemnie, wam powiem. Bardzo nieprzyjemnie iść. Ale pocieszenie jest takie, że już niedaleko. Spójrzcie, idziemy tutaj. W takim wzgórzu, a tam już rwąca rzeka. Poszliśmy w tym kierunku, tak? A trzeba iść wprost tutaj. No oczywiście pomyliśmy drogi, ale nam się wydawało, zaraz dojdziemy i po prostu tak wlazliśmy, że już w pewnym momencie nie było drogi. Po prostu było tak na górkę i tyle. No i zaczęliśmy wracać na dół i to było bardzo straszne, nawet w pewnym momencie zacząłem płakać. Dlatego, że jest śnieg, jest kamienie i mi nogi się śliskały i ja padałam na dół. Dlatego, że jakbym spadła, no to te kamienie bym spadła, tak? I nie wiem, to nie byłoby ciekawe, raczej bym bardzo, nie wiem, dużo bym rzeczy sobą miała złych, nie? Ja wam pokażę, o co chodzi. No bo tutaj ostatnio się widzieliśmy, ostatnio się widzieliśmy tam ze szlaku, potem ja schowałem statyw, bo po prostu nie dało się iść dalej bez obu rąk do użycia. No i tak, i byliśmy tutaj i wybraliśmy sobie tą ścieżkę, a się okazało, że powinniśmy iść tędy, tutaj po prostu do góry. Szliśmy tutaj, na początku było wszystko ok, tak, nawet były ślady ludzi, widać było, że tam ludzie chodzili, a w pewnym momencie droga stała się po prostu do góry pionowa, totalnie pionowa do góry, tam było mokro, błoto, śnieg leżał i no nie dało się iść po prostu. Nie zapowiadało się na to, żebyśmy mieli dojść do tego właściwego szlaku albo do jakiejś drogi, albo cokolwiek. No i stwierdziliśmy gdzieś tak w połowie drogi, wydaje mi się, że zawracamy, no ale no to było, powiem szczerze, moje najbardziej przerażające podróżnicze doświadczenie w życiu. Twoje też? Moje też. A i w ogóle schodziliśmy na dupsku, daj pokażę, jak to wygląda. No, zobaczcie. Moje tak samo. Jak widzicie, o. Tak. No. No bo w pewnym momencie byliśmy po prostu jakieś 200-300 metrów nad ziemią, tak, nad poziomem rzeki, która tutaj płynie, przy której teraz jesteśmy. I no jeden zły ruch, jedno poślizgnięcie na śniegu, którego tam było mnóstwo, kończyłoby się zjazdem, nie? No. Zjazdem na dół i Niczego prawdopodobnie nie wszędzie śnieg, nie? no, w najlepszym wypadku jakimiś srogimi obrażeniami, ale bardzo prawdopodobnie śmiercią. Także głupota trochę, w sensie głupota, no problem w tym, że te szlaki zupełnie nie są oznaczone. Tak, zupełnie. właśnie o to też chciałam powiedzieć, że zupełnie nie ma oznaczeń, jakby tam też jak na początku tak naprawdę dobrze skręciliśmy, jak teraz się okazuje, bo szliśmy normalnie, było takie dwie drogi, nie? Ja powiedziałam, że kurde, chyba każdy tu przychodzi, zastanawia się, ma iść tam czy tam. Żadnych znaków, jak takie rozwidlenie i to jest podobne do normalnej drogi, szlaku, nie ma żadnych znaków, nie? Nic nie ma. No.
Aha, i jeszcze jedno. Proszę, nie piszcie w komentarzach, że jesteśmy debilami. Wielu by się tutaj pomyliło, zresztą na pewno wielu się pomyliło, bo widzieliśmy po prostu ślady ludzi. Jakieś śmieci, ślady stóp, nawet kupę. Na środku drogi. 2 razy. Tak, i to 2 razy, więc ktoś chyba miał po prostu problemy gastryczne ze względu na strach, który towarzyszył mu podczas tej drogi. Nie wiem, teraz spróbujemy pójść tą, wydaje się, właściwą ścieżką. Jeśli będzie też tak trudno jak tam, to wrócimy po prostu szybko, nie? No dobra, teraz idziemy tą dobrą ścieżką, wydaje się. Ale nie dużo łatwiej jest. No wcale nie jest łatwo. Tak samo będzie schodzić ciężko tutaj teraz. No. A na jaką wysokość musimy wejść? 2857 chyba, albo 2,5, bo trzecie jest 2800. Мы перепутали дорогу вначале. Я вот не уверена, возможно, вы по Конской сейчас идете, потому что мы туда шли по другой. И я не знаю, какая лучше. Обе не очень. Потому что там склон такой, то что мы потом на попе просто ползали вниз. А, вот мы по нему По нему наверх залезли. Да? Я думала, я умру, честно. Они там вышли, видишь? Ну, значит, ваши следы мы видели. Ну, возможно. И собаки, видишь, и псы мели, и люди. Собаки с нами, мне кажется, они надеялись, что мы там помрем, и они нас съедят. Далеко еще отсюда, если пойдем? Так, если пойдем. Я не знаю, как сказать, потому что мы шли и каждый раз думали, ща вот. Ага, сейчас. Тут метров через, ну может быть 300-400 Закончится вот этот будет именно подъем как бы закончится, жесткий, там и будет будет указатель, просто- и на нем, по-моему, 1,5 километра до озера уже будет. Nie tylko my pomyliliśmy drogę. Ta para, którą spotkaliśmy, tak samo też poszli dokładnie tamtędy, tylko że i też myśleli, że umrą. No ale doszli. Jakoś doszli. Boże, to jest, powiem wam, bardzo naprawdę ciężko. To już nie jest łatwa droga w ogóle taka. Cały czas w góry to tak mocno. Przynajmniej są punkty zaparcia, nie? Gdzie można nogę oprzeć. Tak, tak, no. Bo tamto... Tam to w ogóle było kurde. Serio, powiem wam, ja jestem bardzo wykończona. Na drugie jezioro nie chcę dzisiaj jechać. Nie wiem, czy w ogóle jutro też pojedziemy, czy warto w ogóle. Tylko mi wszystko to fajne, nie? Ale jak sobie pomyśleć, że wracam zaraz taką samą drogą do tyłu, to mi się chce płakać. Stąd przyszliśmy. Tam jeszcze trzeba iść. Jeszcze 1,5 kilometra, ja nie idę. Kotek idzie sam, serio, ja nie idę. Czyli jak ostateczna decyzja? Nie idę. 5 minutes later. Dobra, idziemy. Jak tu jej nie kochać, powiedzcie mi. Najlepsza odpowiedź z komentarza uzyska łapkę w górę. Ty wszystkim dajesz. I serce dajesz też. Ale to bez serca będzie. Aha. No to nikt nie zrobi. No jak ktoś poda taki głupi powód, jak można cię nie kochać, to co wtedy? Co ja mam serce dawać jeszcze za to? Dobra, wygląda na to, że już jesteśmy. Powiem wam, że takiego jeziora to jeszcze w życiu nie widziałem. Myślę, że warto tutaj przyjść. Na pewno nie warto pomylić drogi tutaj, bo wtedy można umrzeć łatwo, ale warto przyjść normalną drogą, a raczej każdy powinien dać radę. Nasza kondycja jest na takim fast foodowym poziomie, bym to określił. Daliśmy radę, więc wy pewnie też dacie radę. Dobra, już powolutku wracamy. Doszliśmy tutaj do samego poziomu wody. No. Po ldu cały czas chodzimy. Po lodzie, no. Po lodzie chodzimy. Tak, ale tu pod tym lodem jest ziemia, gleba normalnie, więc nic tam nie grozi, nawet jak się oberwie. Trochę szkoda chyba, że jest zamarznięte, nie? No, tak by na pewno był taki bardziej przezroczysty i taki fajniejszy, Tak. ale i tak fajny jest. Tak, Śnieg ale też jest, źle, że no, jest fajny. jest teraz początek kwietnia i jesteśmy na tam
ponad 2500 metrów. No. No a patrzcie i tak jak chodzimy, nie? Jak ja chodzę. No. Jest ciepło. Ja się ubrałam akurat. No. Ale jest No, naprawdę jest zimno aż tak. fantastycznie. Jak twoje odczucia teraz? No fajne bardzo. Tak? Tak. Droga była ciężko, no ale było warto. Warto było prawie umrzeć? Prawie umrzeć nie, ale warto było przez taką drogą iść. Tak, zdecydowanie polecam również. Ale no, jak już wspominałem, nie zabijcie się, nie? Po drodze. No. To co, kochanie? Wracamy. No wracamy już godzinę chyba jakoś jesteśmy nawet więcej, półtora Godziny może. siedzimy, a już po 15 jest w sumie. No zaraz. Więc niedługo będzie się ściemniać. Także my wracamy spiesznym krokiem i prawdopodobnie widzimy się już na dole, bo mamy nadzieję, że nic się już nie będzie działo, co chcielibyśmy Wam nagrać, chyba że coś pozytywnego. Więc do zobaczenia z dołu. Cześć. Witajcie ponownie z początku. Z początku, no. Dotarliśmy bez problemów, w miarę dość szybko, ale jak pewnie widzicie, jesteśmy totalnie zniszczeni. Nie mamy No. siły zupełnie. To było wyczerpujące, ale bardzo przyjemnie, jak teraz sobie Tak, myślę. tak. Teraz jesteśmy już pewni, że było warto i jeżeli byście się zastanawiali, czy iść na to drugie jezioro, to bez wątpienia, bez dwóch zdań możemy Wam polecić, bo na pewno bardzo fajne przeżycie, szczególnie poza sezonem, bo w sezonie podejrzewam, że jest, Dużo ludzi w ogóle chyba. nie wiem czy dużo, ale na pewno Tak trochę mówili. więcej, nie? W tym odcinku już się z Wami żegnamy. Zapraszamy już do oglądania następnego, który pewnie pojawi się za tydzień. I co jeszcze? Dobrze, Coś dziękujemy za oglądanie i Tak. widzimy się w następnych odcinkach. Tak. Dziękujemy, jeśli tutaj Dziękujemy. dotrwaliście. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.